hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Ludzie na YouTubie mogą zobaczyć, że dzisiaj siedzę sobie w słuchawkach. Szczerze mówiąc, potrzebuję chyba odcięcia od świata. Więc pomimo tego, że nic nie mam w tych słuchawkach, to i tak w nich siedzę. Czasem tak robię. Czy to jest dziwne? Nie wiem, ale czasem tak robię. Ale do rzeczy. Ostatni odcinek był mega luźny, taki, żeby się pośmiać. A teraz uznałam, że wrócę do e, poważniejszych tematów, ponieważ uznałam, że po tym przerywniku w postaci właśnie tego mega takiego odcinka zrobionego totalnie na chillu, chciałabym wrócić do czytania Wam cytatów z kolejnych książek. I mam kolejną książkę, którą właśnie przeczytałam w tym roku, która mi się bardzo, bardzo, bardzo spodobała i myślę, że wielu z Was może też to pomóc, ponieważ jest to książka, tak naprawdę to jest zbitek artykułów psychologicznych, zrobiony przez redaktorkę chyba tego czasopisma, Newsweek, tak? Czy nie? Nie wiem w sumie. Tak, tak, dobrze, dobrze, dobrze. Redaktorka naczelna Newsweeka Psychologii. Newsweek Psychologia jest takie czasopismo. Ja mam nawet ze 2 numery u siebie w domu i jeszcze ich nie przeczytałam, ale bardzo bym chciała je przeczytać, więc one też czekają na swoją kolej. Tak czy siak, jest tutaj właśnie zbitek tych artykułów i chciałabym Wam przeczytać właśnie cytaty z tej książki. Mam ich zaznaczonych naprawdę dużo, bo jednak no, jest to książka, która myślę, że nie tylko mi może pomóc, ale też wielu ludziom, którzy po prostu ją przeczytają i którzy się też interesują psychologią, bo no, nie, tak naprawdę po prostu te cytaty, te artykuły były naprawdę bardzo ciekawe, chociaż do niektórych mam jeszcze taki lekki dystans, ale to wszystko w swoim czasie. Dokładnie ta książka nazywa się Jak dbać o swoją odporność psychiczną. Psychoterapeutyczny poradnik dla tych, którzy chcą lepiej dawać sobie radę. I zanim zacznę tutaj o tej książce opowiadać, to naprawdę wielkie, wielkie po prostu wyrazy wdzięczności do mojej przyjaciółki Oli, która mi dała tą książkę w ogóle w prezencie na ostatnie urodziny i powiedziała przy tym coś w stylu: pewnie dużo rzeczy stamtąd wiesz, ale i tak chciałam ci to kupić i żebyś po prostu miała trochę lżej. No coś w ten deseń, ja nie przytoczę wam słowo w słowo, co powiedziała, ale dosłownie coś takiego i szczerze trafiła w punkt z tymi słowami, że ja dużo rzeczy wiedziałam, ale tak bardzo też ta książka mi otworzyła głowę, że no, to jest niesamowite po prostu. I jako, że psychologiczne rzeczy są takie, że potrzeba no, dużego wysiłku umysłu, żeby na spokojnie to wszystko sobie poukładać, to nie chciałabym dawać zbyt dużej dawki tego kontentu w jednym odcinku. Więc uznałam, że skoro w tej książce jest 16 artykułów, to podzielimy to sobie na 4 części. Po prostu po 4 artykuły w każdej z części. Zobaczymy, co mam tu zaznaczone, bo w sumie właśnie znowu pojawia się ten problem, że ja sobie zaznaczam, ja część rzeczy pamiętam, ale część nie i muszę sobie przypominać, o co chodziło. I szczerze mówiąc, na pewno w jednej części, chyba nie dzisiaj, ale był jeden taki artykuł, w którym ja miałam takie, czy aby na pewno? Czy to nie jest coś wzięte nie wiadomo skąd, z powietrza te dane, czy coś? Więc jeżeli miałam takie wąty, to wydaje mi się, że będę też sprawdzać różne informacje i wgłębiać się jeszcze bardziej, ale dzisiaj raczej będą takie informacje, które według mnie są takie, że ja wiedziałam, ale jednak mimo wszystko to mi otworzyło oczy. I może Wam też to w jakiś sposób otworzy oczy i w jakiś sposób pomoże. Chciałabym, żeby to pomogło, dlatego że no, ja wiem, że w dzisiejszym świecie, zresztą, dobra, zawsze tak było, jest i będzie, że dużo osób mierzy się z problemami natury mentalnej. W sumie, no kiedyś niby było tego mniej, ale tak naprawdę wydaje mi się, że było po prostu mniej tego diagnozowanego. Teraz niestety są różne też czynniki, które wpływają na to, że w coraz młodszym wieku osoby wpadają w różne zaburzenia psychiczne. Mm, no, jakby nie jestem lekarzem, nie badałam tego nigdy, ale
tak jak wiecie, amatorsko się interesuję psychologią, więc po prostu cały czas się wgłębiam w ten temat, czytam takie książki i po prostu zobaczmy, co my tutaj mamy, jakie mamy artykuły, co tu jest napisane mądrego, bo jednak dużo tutaj rzeczy jest naprawdę bardzo mądrych. Pierwszy artykuł nazywa się Nieodporni od dziecka i nie jest wzięte w nawias. Taki fajny zabieg, że nieodporni, ale odporni. No i tutaj zawsze w tym spisie treści przy każdym z artykułów jest dodane jedno, dwa zdania, pytanie. I tutaj jest taki dopisek. W jaki sposób wczesne więzi wpływają na nasze umiejętności radzenia sobie w dorosłym życiu? I to był artykuł, który bardzo mi dużo rozjaśnił, ze względu na to, że niby człowiek właśnie wiedział, bo jednak chodzę na terapię, więc dużo rzeczy też wiedziałam z tej terapii, ale jednak jakoś tak nie byłam w stanie niektórych kropek sobie połączyć i takie, takie właśnie książki, one pomagają mi te kropki łączyć i nie wiem, bo to jest bardziej, ja bardziej wchodzę w taką psychoanalizę siebie samej i ja wiem, że psychoanaliza nie każdemu pomoże, ale mi pomaga. I wiem, że mi pomaga. Że po prostu im bardziej zrozumiem to, co się dzieje we mnie i jakie są tego przyczyny, i im bardziej połączę sobie kropki, tym łatwiej jest mi z tego wyjść. Nie wiem, tak mam, po prostu tak mam. Na przykład dosłownie, tak jeszcze zanim zacznę tutaj czytać, to powiem Wam od siebie, że odkąd dostałam diagnozę złożonego zespołu stresu pourazowego, która w końcu była naprawdę w 100% trafna, bo wcześniej miałam diagnozy zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych i to wszystko miało sens i to wszystko było wręcz trafne, bo to wszystko zawiera się w tej chorobie, którą ja przeżywam. Em, To nie było tej całej pełnej diagnozy, tej trafnej w 100%. I dlatego też było ciężej mi z tego wszystkiego wyjść. Dlatego, że ja pracowałam, widziałam efekty, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam coś tam się kotłowało w tej głowie. Odkąd dostałam diagnozę, odkąd dowiedziałam się, na czym tak naprawdę polega ta choroba i że to jest to, co ja mam, i dowiedziałam się, jak działają te mechanizmy, to łatwiej mi było temu po prostu odeprzeć. Odeprzeć te objawy choroby, odpierać to, przestawić swoje myślenie. Dopiero właśnie jak dostałam tą diagnozę, więc ja jestem taką osobą, że jak ja mam pewność, co się w tej mojej głowie dzieje, to jestem w stanie wtedy coś z tym zrobić. Jeżeli nie mam pewności w ogóle, co się dzieje, to ciężko mi się za to zabrać. Więc dla niektórych taka psychoanaliza mogłaby być takim momentem, w którym by się za bardzo wgłębiali, więc to by doprowadziło do jeszcze większego dołu psychicznego i ja to też rozumiem, czasem też wpadałam w takie stany, ale jakoś mimo wszystko u mnie było tak, że nawet jeżeli wpadałam w ten dół psychiczny, to i tak ja szybko z niego wychodziłam, bo przepracowałam sobie tam szybciutko w głowie to, co mnie tam trochę dotknęło i szłam dalej. I już wiedziałam, co z tym robić. Nie mówię, że każdy musi mieć takie mechanizmy w głowie i każdemu musi pomóc akurat to, bo każdy z nas jest innym człowiekiem, ale po prostu mi pomogło, więc ja lubię się też dzielić tymi fragmentami, tymi cytatami, tym, co ja też myślę, żeby po prostu może komuś pomóc, albo komuś zwiększyć wiedzę, jeżeli też się interesuje psychologią. Nie wiem, albo po prostu otworzyć się na rozmowę na ten temat, bo nie każdy musi się ze mną zgadzać, czy nie każdy musi się zgadzać z tym, co jest w tej książce. Także lecimy z tym pierwszym artykułem, w którym jest właśnie powiedziane, jak nasze dzieciństwo wpływa na dorosłe życie i na dokładnie umiejętności radzenia sobie w dorosłym życiu. Ten artykuł napisała psychoterapeutka Sabina Sadecka. No i mamy pierwszy cytat.
Więź, jaka w młodości łączyła nas z naszymi rodzicami lub opiekunami, wpływać będzie na naszą umiejętność tolerowania silnych emocji. Jeśli w dzieciństwie kojono nas w sytuacjach stresowych, zapewne nasza tolerancja na stres będzie duża. Jeżeli jednak tego ukojenia nie było, nasz układ nerwowy mógł nauczyć się reagować na byle kłopot maksymalnym rozregulowaniem, histerią, paniką, emocjonalnym chaosem. I w sumie ten cytat to mi chyba dużo powiedział nawet o mnie samej. I w sumie może to jest taki trochę dla niektórych by się wydawało sprzeczne, dla mnie na początku też, ale z drugiej strony to ma bardzo duży sens, bo jeżeli w dzieciństwie rodzice koją dziecko w sytuacjach stresowych, to uczą je, że da się to przezwyciężyć. Tu nie chodzi o to, żeby znaczy, nie wiem w jakim kontekście było tutaj powiedziane o ukojeniu. Wydaje mi się, że to nie jest kontekst tego, żeby ojojać, że tak powiem, czyli że ojejku, jak źle, o Boże, taka ty biedna, coś tam. No nie, bo to też źle wpływa. Bo to później wydaje mi się, że dorośli ludzie myślą, że tak życie działa, a tak nie działa. Chyba, że ja po prostu mam takie przeświadczenie, że po prostu świat potrafi być okrutny i nie ma osób wokół ciebie, które będą cię po prostu ukajać ciągle, bo błagam. No tak życie nie działa po prostu. No ale jednak dziecko jest totalnie bezbronne. Dziecko dopiero uczy się życia, więc trzeba jakoś je ukoić. Ale ja też osobiście nie jestem zwolenniczką właśnie tego, żeby dziecko ukajać w stylu właśnie, że ojejku, jak źle i w ogóle. Nie, bardziej po prostu pokazać mu zrozumienie, bo dziecko też nie jest głupie. I dziecko poznaje ten świat dopiero, ale nie jest głupie. I w momencie, w którym możemy mu powiedzieć, że sytuacje się takie zdarzają, ale da się to przezwyciężyć, no nie wiem, no ja nie jestem rodzicem, nie wiem, czy kiedykolwiek będę i nie chcę się wypowiadać o macierzyństwie, w którym nie jestem. Jakby, że wiecie, nie mam dziecka. Ale wydaje mi się, że jeżeli kiedykolwiek byłabym rodzicem, to po prostu w takiej sytuacji próbowałabym z dzieckiem wyjaśnić jego emocje, powiedzieć mu, że są okej, i że tak naprawdę da się to wszystko przezwyciężyć i nie dlatego, że powiedziałabym mu to, że to jest ważne, że to jest potrzebne, że to jest, że jakby jak ma problem, jakiś stres, to niezależnie od tego, czy dla mnie jako osoby dorosłej ten stres będzie irracjonalny, czy nie, dla dziecka jest ważny, bo dzieci mają inne problemy niż dorośli i bardzo dobrze. Bo według mnie, jeżeli dzieci żyją w takim środowisku, w którym zaczynają mieć takie same problemy jak dorośli ludzie, to jest strasznie złe. To jest przerażające. To jest po prostu przerażające. Albo dzieci, które mają problemy psychiczne, to też jest przerażające. Tutaj akurat mówię na sobie. Ostatnio trochę mój mózg wrócił do przeszłości, wiecie? W sensie tak trochę dużo rozpamiętywałam sytuacji i może dlatego też tak mnie ciągnie do jakby powiedzenia wam o tej książce, bo sama też chcę sobie to przeczytać jeszcze raz i chyba też sobie pomóc, bo jakby nie chcę, żeby te odcinki były jakimś, wiecie, tutaj gadaniem do was, że o Jezu, jak mi źle, bo to też nie o to chodzi. Ale uważam, że internet jest bardzo przekłamanym miejscem i że warto szerzyć prawdę. Na szczęście coraz więcej osób to widzi. Więc ja szerzę prawdę, że ostatnio jakoś czuję się bardzo przygnębiona, bo wróciłam myślami, pewnie też ze względu na przemęczenie i właśnie stres, to wróciłam myślami do różnych sytuacji z przeszłości i trochę mnie to tak zbija z tropu chwilami, ale robię swoje, tak? Robię swoje, nagrywam ten podcast, piszę magisterkę i takie tam pracuję sobie jako aktorka do dzieci, wychodzę do nich z uśmiechem, także jest ekstra. I to nie jest tak, że nawet ukrywam się za tą maską śmiechu, nie, bo tak naprawdę te dzieci powodują u mnie radość. Moja psychoterapeutka bardzo mi mądrze powiedziała, jak ja kiedyś powiedziałam jej, że czuję w sobie taką pustkę, to ona mi powiedziała: szukaj emocji w ciele, a nie w umyśle. I to jest akurat bardzo mądre, bo ja myślałam, bo ja próbowałam znaleźć emocje, które czuję i nie mogłam nic znaleźć. I myślałam, że ten uśmiech dany do dzieci, że to jest tak naprawdę przekłamanie mnie samej, że tak naprawdę ja się tego nauczyłam. I okej, nauczyłam się w wielu sytuacjach po prostu grać
po prostu grać, żeby nikt nie widział mojego przygnębienia. Ale z drugiej strony ja wiem, że ten kontakt z dziećmi daje mi radość i ta gra na scenie daje mi radość. Czasem wiadomo, nawet jeżeli nas coś zdenerwuje, trzeba trzymać emocje na wodzy, ale to nie jest tak, że się ukrywam, więc nie chcę się ukrywać. E, Jakby, wiecie, nie chcę zakładać tych masek, bo chcę być tutaj autentyczna, szczera. Więc tak jak Wam mówię, po prostu jakby, no. Ja już chyba zgubiłam wątek, wiecie? Może wróćmy do cytatu. Wróćmy do cytatu, bo zgubiłam wątek. Po prostu tak, chcę być z Wami szczera i tyle. I nawet nie wiem, jak chciałam to zwieńczyć. Po prostu nie pamiętam, od czego się zaczęło, zaraz do tego wrócę. A, dobra, gadałam o tych sytuacjach stresowych. No dobra, o tych problemach dzieci i dorosłych, bo no bo kurde, no dla dzieci ważnym problemem na przykład będzie to, że nie wiem, że na przykład w szkole jakaś, powiedzmy, przyjaciółka nie siedziała z nią na przerwie na tej samej ławce, tylko poszła do kogoś innego i dziecko mogłoby się poczuć skrzywdzone tym, jakby to jest normalne dla dziecka. To jest normalna reakcja. Albo nawet to, że nie wiem, chciało pomalować obrazek, nie wiem, pomalować jesienne liście na brązowo, a nie było brązowej kredki, albo była zbyt ciemna, niż se wyobraził. Znaczy wyobraziło to dziecko. I to jest realny problem dla dziecka. Ja się nie będę z tego wyśmiewać. I bardzo dobrze, że dzieci mają tylko takie problemy i mam nadzieję, że coraz więcej będzie takich rzeczy, że dzieci będą miały tylko takie problemy. Że nie będą musiały się martwić, jak przeżyć kolejny dzień, że nie będą musiały się martwić, co będzie, jak wrócą do domu, na przykład. No, tak czy siak. To ma sens, że jeżeli rodzice uczą dziecko, że w sytuacjach stresowych da się to przezwyciężyć, no to później będą wiedzieli, że da się to przezwyciężyć. A jeżeli dzieci są zostawione same sobie, no to później jakby one nie wiedzą, że da się to znaczy wiedzą, że da się to przezwyciężyć, ale ich reakcja na sytuacje stresowe jest o wiele bardziej gwałtowna ze względu na to, że nikt im tego nie wytłumaczył, że wszystko będzie w porządku, że to się da rozwiązać, że nie miały tego wsparcia. To ma naprawdę dużo sensu. I ja widzę tutaj taki trochę paradoks, a przynajmniej tak mi się wydaje, że występuje taki paradoks, który też u mnie wystąpił, że na przykład ja często byłam zostawiana sama sobie, bo moja mama uważała, że ja jestem silna, dam sobie radę. I ja teraz mojej mamy jakby nawet za to nie winię, bo ja wiem, że pewnie ona też została podobnie wychowana. I to już nawet nie chodzi tutaj o, wiecie, nie wiadomo o co, tylko o to, że właśnie przez to, że nie było tego wsparcia, że ona jakby rodzice chcą dzieciom, jakby chcą, żeby dzieci sobie radziły w życiu i chcą, żeby były samodzielne, więc zostawiają je samodzielne w sytuacjach stresowych, bo wtedy sobie poradzą, wtedy znajdą same rozwiązanie, nikt za nich nie będzie szukał tego rozwiązania, tylko że nie tędy droga. I to jest bardzo duży paradoks, bo ja rozumiem ten sposób myślenia, że im szybciej dziecko nauczy się rozwiązywać problemy, tym szybciej będzie sobie lepiej radziło i super pięknie, tylko że no właśnie dziecko się dopiero rozwija. Więc jeżeli ono jest zostawione same sobie, to dla dziecka pewne problemy są niewyobrażalne, są po prostu niesamowicie wielkie, więc później, nawet jeżeli wydarzy się jakaś mała rzecz, to oni nie będą mieli przypomnienia z tego wsparcia rodzica, tylko będą mieli przypomnienie z tego, że stres wywołuje u nich reakcje organizmu bardzo silne. I na każdą najmniejszą sytuację stresową mimowolnie, podświadomie będą tak reagować. Ja sama jednak po czasie uważam, że nie jestem zbyt odporna na stres. Właśnie, że bardzo szybko wybucham, bardzo szybko się denerwuję, staram się nie myśleć, staram się właśnie sama siebie trochę uczyć, że da się, że jakby poradzisz sobie, będzie dobrze, znajdziesz rozwiązanie, zawsze znajdujesz. Staram się sama sobie to mówić w głowie,
ale no nie zawsze to działa, zwłaszcza właśnie jak następuje przemęczenie, to gorzej się człowiekowi myśli i wtedy każdy najmniejszy już dodatkowy stres to jest po prostu jak, nie wiem, jak iskra przy rozpylonym aerozolu, że dosłownie jest takie buch i wszystko płonie. Więc nie wiem, w sensie, wiecie, nie da się już zmienić przeszłości. Nie wiem, w jakich rodzinach wy żyliście, mam nadzieję, że w jak najlepszych. Ale znając tą wiedzę, wiedząc to, można próbować właśnie się uspokajać i zamiast dać emocjom przejąć kontrolę, bo co jest ważne, każda emocja jest ważna według mnie, ale nie ma sensu to, żeby przejmować, żeby dać tym emocjom przejąć kontrolę. Warto je przeżyć, ale jeżeli one nami zawładną, to też nie jest dobrze. Ale też nie warto ich odpychać. No najważniejszy jest ten złoty środek, to jest moja opinia i moją opinią to jest w ogóle to, że w bardzo wielu kwestiach, jak nie w każdej kwestii życiowej, złoty środek jest absolutnie tak naprawdę kluczowy do tego, żeby było dobrze. Ale to jest tylko moja opinia. Także możemy razem sobie ćwiczyć. Głęboki wdech, głęboki wydech i mówić sobie, że jesteśmy już niezależnymi ludźmi, którzy potrafią sobie poradzić, bo zawsze sobie radzili. Więc poradzimy sobie z problemami, cokolwiek by się nie działo. Przejdźmy do kolejnego cytatu, który jest ciekawy. Niemowlę lub małe dziecko odcina się od swojego ciała, gdy jego układ nerwowy nie jest w stanie przyjąć już więcej pobudzenia. Jeśli taka sytuacja powtarza się wielokrotnie, reakcja odrętwienia utrwala się, zwłaszcza jeśli w kolejnych latach nikt nie nauczy dziecka innego reagowania. Efekt? W dorosłym życiu na każdą, nawet tylko delikatnie przytłaczającą nas sytuację, również możemy reagować odcinaniem się, nieobecnością, emocjonalnym odpływaniem. Zaznaczyłam ten fragment dlatego, że bardzo mi przypomniał moje stany. Jak ja bardzo często odcinałam się, jak ja bardzo często zawieszałam się i w sumie dalej to chwilami mam, ale coraz rzadziej. Ja, no okej, dobra, nie będę tutaj gadać dużo o sobie, przynajmniej postaram się, bo też nie chcę. Więc tak totalnie ogólnikowo przeżyłam dużo. Nie każdy musi wiedzieć, co dokładnie. I tak o wielu rzeczach mówię w internecie, bo się tego nie wstydzę, bo uważam, że też chcę pokazać ludziom, że nie są sami, jeżeli też mają jakieś traumy. Ale nie o wszystkim powiem w internecie, tak mi się wydaje, że nie o wszystkim będę w stanie kiedykolwiek wspomnieć, jakkolwiek w internecie. Tak czy siak, przeżyłam dużo. I właśnie doświadczyłam tego odrętwienia emocjonalnego, tego odcinania się, tego po prostu już nawet no, mechanizm obronny w postaci wypierania to już tam swoją drogą, ale to emocjonalne odcięcie się totalnie, totalnie przeżyłam to. Pamiętam taką sytuację, kiedy miałam, nie wiem, z 19 lat, to nawet nie aż tak dawno, i dostałam taką informację, która nie była dla mnie zbytnio ciekawa na tamten moment, bo później tam się wszystko pozmieniało. Nie będę Wam mówić dokładnie o co chodzi, ale ja pamiętam, emocje są w tym wszystkim najważniejsze, że ja wtedy wyszłam z domu, że ja dosłownie najpierw płakałam, a później powiedziałam sobie, że ja już nigdy w życiu płakać nie będę. Ja po prostu się odcięłam w jednej chwili, że ja po prostu powiedziałam, ja teraz będę szmatą. Tak naprawdę powiedziałam sobie, ja teraz będę. Nie chcę bluźnić tutaj, że ja teraz będę najgorszą osobą, jaką się da, że ja po prostu teraz się odcinam totalnie, nie będę płakać, nie będę nikomu dawać tej satysfakcji, nie będę nikomu nic pokazywać. W ogóle, że ja już nie mam na to siły, ja już teraz staję się kamieniem. O, tak to nazwijmy. Staję się kamieniem i już. I pamiętam, że wtedy zaczęłam nagrywać właśnie głosówki do tej mojej przyjaciółki Oli, że jeżeli ja się teraz zmienię pod kątem emocjonalnym, to się nie zdziw. Że ja powiedziałam jej, ja cię bardzo lubię i zawsze cię będę lubić, ale ja teraz będę jak kamień.
bo ja nie jestem w stanie tego przeżyć więcej. Później mi się to zmieniło oczywiście, bo u mnie te właśnie odrętwienia, one były bardzo gwałtowne i potem przechodziły ze względu na to, że jak już jestem w tej terapii, to no to wiem, że to do niczego nie prowadzi, e, ale zdarzały się takie sytuacje i no było to grube. Pamiętam swoje emocje i pamiętam odcięcie się od nich, ten moment, pamiętam jak bardzo mocno to wszystko przeżyłam, jak bardzo mocne to było dla mojego organizmu. Teraz mam kolejny fragment. Im bardziej bezrefleksyjnie reagujemy, tym większe prawdopodobieństwo, że naszymi reakcjami nie rządzi to, co się dzieje wokół nas tu i teraz, lecz raczej wyuczony sposób radzenia sobie wobec trudności sprzed kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat. To jest w punkt, ja tutaj nawet nie mam czego tłumaczyć. Jeżeli my nie myślimy, jak reagujemy, reagujemy bardzo impulsywnie i tu nawet nie chodzi o to, że jesteśmy wybuchowi, agresywni, tylko że reagujemy impulsywnie w dany sposób, nie myśląc o tym, co tak naprawdę się dzieje wokół, to dlatego, że kiedyś się nauczyliśmy tak reagować, że emocje przejmują kontrolę nad umysłem. To jest właśnie ten moment, kiedy uważam, że emocje nie powinny tej kontroli przejmować. I właśnie tutaj mam proste zdanie, które według niektórych może być takim gadaniem dla gadania, ale ma to sens. Powiedzmy sobie w myślach: ta trudna sytuacja ma swój początek, będzie miała też swój koniec. Nie będzie trwała wiecznie. To ma duży sens, chociaż wiem, że dla niektórych to jest taki wyświechtany frazes, ale zauważyłam pewną prawidłowość i po sobie, i po innych, że są właśnie takie wyświechtane frazesy, których nie powinno się mówić osobom chorującym psychicznie, osobom, które mają ciężko. I, I zgadzam się z tym, ale zgadzam się też z tym, że im człowiek dłużej jest w terapii, tym bardziej te frazesy mają dla niego sens. Po prostu w momencie, kiedy choroba przejmuje głowę, wyświechtany frazes nie będzie miał w ogóle sensu, bo choroba jest tak potężna, że takie słowa, nawet te, że właśnie ta trudna sytuacja ma swój początek, będzie miała swój koniec, nie będzie trwała wiecznie, to jest dla ludzi takie: co ty mi tu gadasz, to jest takie bez sensu, bo choroba psychiczna przejmuje głowę. Ale im więcej jesteś w terapii, im bardziej pracujesz nad sobą, tym bardziej wiesz, że te frazesy mają sens. Dosłownie nawet frazes pod tytułem „Po każdej burzy wychodzi słońce”. Właśnie mi bardzo mocno świeci słońce do pokoju. Nice. Ale serio, jak ja to usłyszałam, jak ja miałam 14 lat i byłam w najgorszej depresji, to ja miałam takie: co ty mi gadasz? Jak ma to mi pomóc? Weź. A teraz mam takie, że no brzmi to banalnie, ale ma to sens, bo rzeczywiście po każdej burzy wychodzi słońce. Bo żadna sytuacja, czy pozytywna, czy negatywna, nie trwa wiecznie. I to naprawdę nabiera sensu. Więc jakby tutaj też mi się wydaje, że właśnie jeżeli ktoś jest psychoterapeutą na przykład, no to po prostu powinien dobrać słowa do stanu osoby. Bo teraz, jak rozmawiam z terapeutką, no okej, ona mi nie mówi wprost: po każdej burzy wychodzi słońce, ale rozmawiamy nawet takimi banałami i to ma duży sens, ale kiedyś ja bym po prostu uciekła z płaczem, bo tego typu słowa na przykład usłyszałam od psycholog szkolnej. Dosłownie w gimnazjum od psycholog szkolnej, uwaga, nie wiem, czy to mówiłam kiedykolwiek w podcaście, pewnie tak, ale powtórzę, że usłyszałam, że wyobraź sobie, że twoje myśli, w domyśle te myśli, żeby zniknąć ze świata, i byłam po próbie już wtedy. Wyobraź sobie, że twoje myśli to chmurki, które trzeba odgonić. No, fajnie, no. Miałam 14 lat, ja nie byłam jakimś 3-letnim dzieckiem, które sobie może odgonić chmurki. To nie miało sensu. I może teraz, jakbym to usłyszała, chociaż to szczerze, to jest w sumie nawet zły przykład, bo takich rzeczy nawet nie powinno się mówić już na innym etapie terapii, tylko że na innym etapie terapii tego typu rzecz, to człowiek by się zaśmiał. No, albo po prostu wkurzył. Ale nie wpłynęłoby to na jakby jego stan psychiczny. W sensie na gorsze. Ale w sensie mówię o takim etapie terapii, na którym ja jestem, że ja już od paru dobrych lat jestem na tej terapii. Ale wtedy to było dla mnie masakryczne zdanie. Ja pamiętam, że ja poszłam do łazienki w szkole, poryczałam się i zadzwoniłam do mojej mamy z płaczem, żeby mnie zapisała do normalnego psychologa.
I ja nie chcę tutaj tej pani teraz umniejszać, co była tym psychologiem szkolnym, bo ona była bardzo miłą kobietą. Ale uważam, że taki tekst był absolutnie niestosowny. Albo na przykład też wtedy miałam coś takiego, że. I tutaj akurat to będzie przykład, który bardziej pasuje do tego, co było w tym cytacie, że my rozmawiałyśmy o tym, kto mnie nie lubi, kto mnie lubi, że właśnie ona rozrysowała mi kropkami osoby, które mnie, powiedzmy, otaczają na co dzień w tej szkole. I oznaczyłyśmy kilka osób, które mnie nie lubią. No nie? Znaczy, nie lubią, że po prostu różne były dziwne rzeczy w moim życiu, toksyczne relacje, toksyczne dążenie do bycia Nieważne, serio. Ale no właśnie te osoby zaznaczyła i ich było zdecydowanie mniej niż tamtej reszty. I ona miała takie, i te kilka osób przewyższa te wszystkie inne osoby, które nie mają do ciebie problemu? I ja miałam takie, no tak. I ona nie wiedziała, co powiedzieć, bo dla niej to było takie, no przecież to jest mniejszość. I ja teraz wiem, przecież to jest mniejszość. Jeżeli pojedyncze osoby mnie nie lubią, to co ja się będę tym przejmować? Teraz to wiem. Wtedy dla mnie to nie było to. To nie było to, to było coś tragicznego, że ja miałam takie, co ty kobieto do mnie gadasz, nie? Przechodzimy do artykułu numer 2. Moje perfekcyjne życie. Co kryje się za perfekcjonizmem i czy starania, aby we wszystkich swoich działaniach być doskonałym, gwarantują satysfakcję. I to napisała psycholożka i psychoterapeutka Marta Szydłowska. I wiecie co? Przekartkowałam sobie ten artykuł i zdałam sobie sprawę, że tylko jeden cytat zaznaczyłam i to krótki. I z tego co pamiętam, to dlatego, że po prostu ze swojego życia całą resztę wiedziałam i były dla mnie to oczywiste oczywistości, bo oczywiście kiedyś miałam bardzo duży problem z perfekcjonizmem i uważam, że dalej go mam, ale w o wiele mniejszym stopniu. Naprawdę o wiele mniejszym stopniu. Także przeczytam Wam ten cytat, który zaznaczyłam. Ten ciągły ruch, presja produktywności stwarzają iluzję, że czujemy się potrzebni i wartościowi. To jest tak naprawdę konkluzja i pracoholizmu, i perfekcjonizmu, i busyholizmu, wszystkiego. Terapia otworzyła mi oczy na to, że praca jest częścią odpoczynku, a odpoczynek jest częścią pracy. Bo nie da się żyć tylko jednym bądź tylko drugim. No, jeżeli cały czas odpoczywamy, to tak naprawdę nie robimy nic w życiu i nie jesteśmy w ogóle produktywni, ale jeżeli cały czas pracujemy, to z każdym kolejnym dniem stajemy się coraz bardziej zmęczeni, przez co ta produktywność spada i my myślimy, że robiąc coś jesteśmy produktywni, ale tak naprawdę to jest tylko iluzja i to jest naprawdę dobra konkluzja. I powiem Wam na swoim przykładzie. Na pierwszym roku studiów miałam taki etap w życiu, kiedy wbiłam sobie do głowy myśl, że jak śpię, to nie jestem produktywna. Więc nie spałam całe noce, robiąc cokolwiek. Tylko po to, żeby później mimowolnie zasnąć w tramwaju, na studiach. Tak, na studiach pierwszy raz w życiu zasnęłam na lekcji, w cudzysłowie, no bo to był wykład, a nie lekcja, ale mhm, tak, tak było. Ale wmawiałam sobie, że no przecież nie śpię po nocach, to jestem bardzo produktywna. No tak, jasne, na pewno, oczywiście, że tak. Nie no, przecież to był jeden wielki bullshit tak naprawdę, co ja robiłam i nie chciałabym już nigdy więcej wrócić do tych czasów, tyle wam powiem. Kolejny artykuł nazywa się Na emocjonalnym etacie. Emocje mocno wpływają na naszą odporność, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Przynoszą nam korzyści, ale i straty. Co zrobić, żeby nas wspierały, a nie niszczyły? No właśnie, co zrobić? No, rzeczywiście, emocje są takie, że przynoszą i korzyści, i straty, więc let's go, zobaczmy, co tutaj zrobić z tym. A, i napisała to psycholożka Małgorzata Osowiecka-Szczygieł. Tutaj jest napisane oczywiście o tym, że emocje same w sobie nie są ani pozytywne, ani negatywne. I ja się z tym absolutnie zgadzam. Mogą być emocje trudne do przeżycia, emocje łatwiejsze do przeżycia, ale nie ma czegoś takiego jak dobra i zła emocja. Nie ma czegoś takiego jak pozytywna i negatywna emocja. Bo każda jest potrzebna.
I tutaj jest dosłownie napisane, że każda emocja jest cenna i sprzyja celom adaptacyjnym, na przykład chronieniu nas przed niebezpieczeństwem, ucieczce w razie zagrożenia. No i taka jest prawda. I tutaj mamy przykłady, i tutaj Wam pokażę, o co chodzi. Smutek jest emocją, która sprzyja zagłębieniu się w siebie, weryfikacji swoich wartości. Wiele osób, które ją odczuwają, twierdzi, że choć jest ona dość nieprzyjemna i w pełni ogarniająca, to pozwala dokonywać koniecznych życiowych zmian. Złość umożliwia nam walkę o swoje wartości, o potrzeby. Każdy człowiek z pewnością kojarzy przynajmniej parę sytuacji ze swojego życia, w których był rozgniewany i dopiero wtedy udało mu się postawić na swoim, wyrazić to, co naprawdę myśli o kimś czy o czymś. Lęk poszerza naszą uwagę, sprawia, że więcej informacji czy słów wzbudza nasze zainteresowanie. Dzięki niemu możemy monitorować rzeczywistość i poszukiwać w niej ewentualnych zagrożeń. Wstręt z kolei pozwala nam odsunąć się od czegoś niesmacznego, niezdrowego czy sprawiającego przykrość. No i tutaj znowu w punkt. Autentycznie, totalnie w punkt. I tutaj na przykład ja się zatrzymam trochę przy tym lęku, bo wiecie, zaburzenia lękowe nie są dobrą rzeczą, bo wtedy to już jest tak, że tak naprawdę widzimy niebezpieczeństwo we wszystkim. I to już jest źle. Ale ten lęk, który jest tutaj opisany, on jest bardzo, tak wiecie, taki po prostu naturalny lęk, który każdy z nas kiedyś odczuwa. I on jest potrzebny. Właśnie, żeby w sytuacji zagrożenia na przykład móc się chronić. Żeby nie być zaślepionym, że wiecie, znajdziemy się w niebezpiecznej sytuacji i nie mamy w ogóle lęku, czyli nawet nie będziemy zdawać sobie sprawy, że ta niebezpieczna sytuacja się odbywa. Jak my się wtedy uchronimy? Jakby lęk jest potrzebny, ale naprawdę w małym stopniu. Bo jeżeli już przechodzimy do tego, że boimy się wszystkiego i wszystkich, no to już nie jest dobre. A naprawdę wiem, co to znaczy bać się żyć i bać się wszystkiego, więc nie polecam zaburzeń lękowych po prostu. I bardzo się zgadzam też z tym, że złość umożliwia nam walkę o swoje wartości, o potrzeby. I rzeczywiście złość sprawia, że jesteśmy w stanie podjąć decyzje albo powiedzieć rzeczy, których normalnie byśmy nie powiedzieli, czy danej decyzji byśmy nie podjęli. Ja tak miałam z jedną ważną decyzją, chyba nie będę tutaj mówić publicznie dokładnie o co chodzi, ale to było tak, że właśnie chciałam pewną rzecz poważną zmienić i bałam się. I w momencie, w którym pewien czynnik wywołał u mnie ogromną złość, to ja dopiero wtedy byłam w stanie odłożyć lęk na bok i zadziałać w tej sprawie. I nie żałuję. Nie żałuję. Potrzebowałam tego bodźca, tej ogromnej złości po to, żeby zadziałać. Więc nawet jeżeli my nie lubimy złości, to ona jest potrzebna do wielu rzeczy. No i mam kolejny cytat. Osoby, które wyrażają swoje emocje i dają sobie przyzwolenie na ich doświadczanie, długoterminowo są bardziej szczęśliwe i odporne na niepowodzenia niż ludzie, którzy emocje tłumią czy udają, że one ich nie dotyczą. Ja tu już chyba nic nie muszę dodawać, bo według mnie to jest po prostu fakt. I wydaje mi się, że jest to też potwierdzone badaniami. Nie przytoczę Wam żadnych dokładnych badań, ale wydaje mi się, że totalnie jest to absolutna prawda. I tutaj mamy jeszcze taką receptę na odporność. Warto robić sobie krótkie przerwy. Kilka minut z uważnym oddechem bywa pomocne. Możemy regulować poziom swojego otwarcia emocjonalnego. Dbajmy o swoje serca, aby nie przytłoczyło ich zbyt wiele. Towarzyszenie komuś nie oznacza współodczuwania. W sumie to jest takie właśnie bardzo proste, ale potrzebne. Krótkie przerwy, uważny oddech, ograniczenie empatii. I ja wiem, co mówię teraz. Empatia to jest właśnie to współodczuwanie. To jest to, że umiemy wejść na tyle w historię opowiadaną przez kogoś, że czujemy to samo, co ta osoba. Tylko, że towarzyszenie komuś właśnie nie oznacza, że musimy te emocje przyjmować i te same emocje czuć. I tutaj nie chodzi na przykład o to, że nie wiem, ktoś nam się zwierzy z jakiejś smutnej rzeczy, a my mamy być szczęśliwi totalnie. No nie, tylko o to chodzi, że my możemy na przykład właśnie w takiej sytuacji, ktoś nam opowiada coś smutnego i my możemy wesprzeć, możemy współczuć, możemy dopomóc, możemy dać jakieś rady,
ale nie musimy też odczuwać tego smutku, bo to nie jest nasz smutek. I uważam, że empatia czasem jest dobra, ale należy mieć ją ograniczoną, żeby nie zginąć w tym świecie. I to jest absolutnie moja opinia. Nie wiem, czy się zgadzacie, czy nie. Każdy ma prawo mieć swoją opinię, ale moja opinia jest taka i życie mnie tego nauczyło, że nie warto mieć zbyt dużych pokładów empatii w sobie. I tu nie chodzi o to, żeby być oschłym do ludzi, bo nie. Tylko tu chodzi o to, żeby nie odczuwać tego, co oni, bo już wystarczająco dużo człowiek ma swoich emocji i nie ma co brać tych cudzych emocji też na siebie. Po prostu. No i ostatni artykuł na dziś pod tytułem Odpowiedzialność wchodzi w rolę. Łatwiej nam narzekać na okoliczności, w których żyjemy, niż widzieć swój udział we współtworzeniu tego stanu rzeczy. Dlaczego unikamy odpowiedzialności? Zobaczmy, co ja tutaj mam zaznaczone. Już wiem, co mam tu zaznaczone. Słuchajcie, z tym jest ciekawa historia w ogóle, bo tutaj jest trójkąt dramatyczny i koncepcja trójkąta dramatycznego. I moja terapeutka wspomniała o tym na terapii. Po prostu tak w danym kontekście. Wspomniała do mnie o tym na terapii. Zaczęła mi tłumaczyć, ale tak, wiecie, pobieżnie. I nagle patrzę, że to samo, dosłownie kilka dni później, to samo było w tym artykule, który czytałam. I po prostu byłam like, wow, no coś musi w tym być. No i słuchajcie. Steven Karpman stworzył koncepcję trójkąta dramatycznego, w której pisał o 3 rolach podejmowanych przez nas w niekorzystnych interakcjach z innymi ludźmi. Roli ofiary, ratownika i prześladowcy. I ja wiem, że ja nie jestem w stanie Wam wyjaśnić dokładnie, o co chodzi, więc bardzo dobrze, że mam zaznaczone kolejne fragmenty, które właśnie wyjaśniają każdą z tych ról i jak z nich wychodzić. Także lecimy. W pozycji ofiary mamy poczucie, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie poradzić sobie z trudnościami. Przeżywamy siebie jako bezradnych, zależnych od decyzji i zachowań innych ludzi. W interakcjach ze sobą i światem na nieświadomym poziomie ofiara podtrzymuje przekonanie: jestem niewinna, to inni grają nie fair w stosunku do mnie. No i to ma dużo sensu, no jest jakaś niekorzystna sytuacja, a ofiara jest taka, że no to nie moja wina, ja tylko jestem poszkodowana, że to wszyscy inni są przeciwko mnie. I wiecie co, ja tego nie mówię tak dlatego, żeby to wyśmiać, bo nie, 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 nie. Bo ja uważam w ogóle, że jakby mm, nie wiem, czy gdzieś wina jest zawsze po środku, raczej nie. Raczej nie. Są sytuacje, kiedy rzeczywiście człowiek jest tylko ofiarą, są sytuacje, kiedy rzeczywiście człowiek jest tylko sprawcą, ale nie do końca to widzi, że tak powiem, sprawcą tej nieprzyjemnej sytuacji, w sensie tym ratownikiem czy prześladowcą. Ale raczej tutaj dużo tych ról się miesza. W zależności od sytuacji, w zależności od kontekstu. Także tutaj mówimy stricte o tej roli, że rzeczywiście ludzie wchodzą w tą rolę i ja też wiele razy wchodziłam w tą rolę. Ja byłam taka, jejku, jak mnie życie skrzywdziło. I tak, na dużo rzeczy nie miałam wpływu jako dziecko, ale teraz już jako dorosła mam wpływ na to, co z tym wszystkim zrobię. I, i po prostu nie chcę już być całkowicie w tej roli ofiary. Nie chcę. I tutaj mamy radę, jak wychodzić właśnie z tej roli ofiary. Australijska psychoterapeutka A.C. Choi opisuje, w jaki sposób możemy wychodzić z roli ofiary w trójkącie dramatycznym. Proponuje, aby zamieniać ją na pozycję wrażliwego. I tutaj Wam już wyjaśnię swoimi słowami, bo człowiek w roli ofiary po prostu wszystkich i wszystko wokół siebie jakby obwinia, a że sam jest taki biedny i w ogóle. A w pozycji wrażliwego wie, że potrzebuje pomocy, ale wie, że może mieć na to swój wpływ, że jest wrażliwy na swoje emocje, ale nie obwinia tylko i wyłącznie całego świata i to naprawdę pomaga w drodze do lepszego zdrowia psychicznego. I teraz kolejna rola. Druga z ról, którą możemy przyjmować w interakcjach z ludźmi, to ratownik. Z tej pozycji widzimy siebie jako takich, którzy mają zdolności i zasoby większe od tych, którym próbujemy pomóc. Z pozycji ratownika często deklarujemy wsparcie, nie sprawdzając ani czego tak naprawdę potrzebują inne osoby, ani czy mamy zasoby i siły, którymi możemy się podzielić i których wystarczy nam, aby pomóc. Ratownik bazuje na nieświadomym przekonaniu: ja jestem tym dobrym w relacjach. Nie sprawdza przy tym, czy rzeczywiście inni go potrzebują.
robi, stara się, wkłada wysiłek, a na koniec dnia, jeśli nie otrzyma wdzięczności i docenienia, potrafi czuć się skrzywdzony. Nawet nie wiecie, jak bardzo często wchodziłam w tą rolę ratownika. Ja byłam like, ja pomogę wszystkim wokół, ja zrobię to, ja ogarnę, ja będę, tu na pewno będziesz miała wsparcie ode mnie, tak kochana, naprawdę będziesz. Będziesz miała ode mnie wsparcie, ja będę zawsze dla ciebie coś tam, no nie? Tak mówię bardzo ogólnikowo, ale wchodziłam w to i terapia mnie nauczyła, że nie ma sensu. Terapia mnie nauczyła, że mm, i w sumie życie też mnie nauczyło, że trzeba pomagać, ale tylko wtedy, jak się ma na to zasoby. Że najważniejsze jest stawianie siebie na pierwszym miejscu, i to nie jest egoizm, bo nie zapominasz o innych ludziach wokół. Po prostu chcesz pomagać, ale tylko wtedy, kiedy masz na to siłę, bo jeżeli sam w sobie czegoś nie masz, to nie jesteś w stanie nic dać. Ja wiem, że ja często to mówię, ale ja tak uważam i chyba nic mojego zdania nie zmieni. Jeżeli czegoś w sobie nie masz energii, nie będziesz w stanie jej dać innym. Jeżeli nie masz w sobie miłości, nie będziesz w stanie przekazać tej miłości drugiej osobie. Po prostu według mnie tak życie działa i tyle. To jest moja opinia, ale tak uważam, po prostu. No i jak z tego wychodzić? AC Choi podpowiada, że wychodzenie z roli ratownika polega na przesuwaniu swojej energii na pozycję opiekuna. Zmiana ta oznacza wzięcie odpowiedzialności za to, w jaki sposób udzielamy pomocy. W pierwszym kroku sprawdzamy, czego potrzebuje druga osoba, w drugim upewniamy się, że mamy zasoby, żeby jej to dać. Wychodzimy z nieświadomego przekonania, że musimy naprawiać innych ludzi, a sami jesteśmy całkowicie w porządku. W punkt. Tutaj to już nawet jakby to jest to wszystko, co powiedziałam. Najpierw trzeba mieć zasoby, trzeba wiedzieć, czego potrzebuje druga osoba, żeby jej pomóc. Tak samo jak jest w pracy socjalnej, z projektami socjalnymi. Najpierw trzeba zrobić diagnozę sytuacji, żeby wiedzieć, w jaki sposób najlepiej pomóc, jakie tam są problemy społeczne najbardziej widoczne. Bo jeżeli wymyślimy sobie projekt bez pokrycia jakby w diagnozie, to jakim cudem my pomożemy? Nie pomożemy, bo nie wiemy, czy rozwiązujemy problem, który jest aktualnie najważniejszy do rozwiązania w danej społeczności. No i ostatnia rola. Trzecia z ról, która nie służy konstruktywnym relacjom, to rola prześladowcy. W tej pozycji, budując jakikolwiek związek, świetnie dbamy o swoje potrzeby, z łatwością egzekwujemy własne prawa, natomiast pomijamy ludzi, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za to, czego doświadczają inni w kontakcie z nami. W roli prześladowcy mamy tendencję, żeby obwiniać innych, karać ich za to, że nie spełniają naszych oczekiwań, a nierzadko także manipulujemy nimi, by osiągnąć własne cele. No, w tą rolę wchodziłam najrzadziej, ale czasem wchodziłam. Znaczy, bardzo rzadko chyba. Nie jestem w stanie zbyt wielu sytuacji sobie przypomnieć, ale jedną na pewno mam w głowie. Jedną na pewno mam w głowie. No, więc też potrafiłam wchodzić w coś takiego. No, nie jest to ciekawe. Nie lubię tego strasznie. Nie lubię tego. To jest chyba, według mnie, to jest najgorsza z tych wszystkich trzech ról w tym trójkącie dramatycznym. Ale to już to kwestia opinii, co jest najgorsze. Skupmy się na tym, jak z tego wyjść. Prześladowca może porzucać tendencję do atakowania innych i agresji na rzecz pozycji asertywnego, kiedy bierze odpowiedzialność za swoje potrzeby i pragnienia, ale nie dewaluuje przy tym uczuć ani potrzeb innych osób. I w sumie to ma sens, po prostu asertywność, też to, co wcześniej powiedziałam, że najpierw trzeba spojrzeć na swoje potrzeby, ale jakby być otwartym też na pomoc innym ludziom. I w sumie to jest dobre zwieńczenie. To jest dobre zwieńczenie i tego artykułu, i tego odcinka. Tylko Wam dodam, bo chyba nie powiedziałam, że ten artykuł napisała psycholożka i psychoterapeutka Marta Drażyńska. Także podsumowując, można się z tej książki dużo dowiedzieć o sobie, o innych, o świecie, o mechanizmach psychologicznych, co osobiście mnie bardzo jara wewnętrznie. W sensie, no, bardzo lubię się wgłębiać, bardzo lubię poznawać te nowinki, bardzo lubię rozszerzać swoją wiedzę psychologiczną. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie bądź wysłuchanie i po prostu życzę Wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że przynajmniej paru osobom taki format też pomoże po prostu zmienić swoje życie na lepsze. Trzymajcie się, love you so much!